Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, dzisiaj napijemy się herbaty z serwisu, który jest w naszej rodzinie od ponad 60 lat i używany jest na specjalne okazje. A jaka dzisiaj będzie okazja? Wybierzemy się do Zamku Książ. A z pobliskiej fabryki porcelany w Wałbrzychu pochodzi właśnie ten serwis. W latach 90. mieszkałam na Dolnym Śląsku i miałam blisko do Książa. Bywałam tam dość często i pamiętam zamek jako dość opuszczony. Później w majowe weekendy zaczęto organizować święto kwiatów, więc na zamek przybywały tłumy. Obecnie zamek i jego sale są pięknie odrestaurowane, zwiedzanie jest dobrze zorganizowane, dostępne są również podziemne trasy. Zmieniło się w Książu i to bardzo. Zresztą zobaczmy. Zapraszam na film. Jesteśmy na terenie przyzamkowego parku, a pierwszą budowlą, jaką napotykamy, jest dzisiejsze mauzoleum, czyli kaplica grobowa właścicieli Zamku Książ, rodu Hochbergów. Pełniła ona pierwotnie rolę pawilonu letniego, wzniesionego na Topolowej Górce i służyła do rekreacji i wypoczynku w letnie dni. Autorem projektu był Felix Anton Hammerschmidt. Pawilon zbudowany jest na planie ośmioboku i posiada 16 ścian. We wnętrzu mauzoleum znajdują się schody prowadzące do utworzonej w 1883 roku krypty. Z tego czasu pochodzi również neobarokowe podium. W wydrążonej na głębokości 9 metrów trójnawowej krypcie zamontowano 9 okrągłych świetlików. W mauzoleum spoczęły m.in. szczątki Jana Henryka XI von Hochberg i księżnej Daisy von Pless. Ale zacznijmy od początku i spróbujmy pokrótce nakreślić dzieje Zamku Książ. A były one bardzo burzliwe. Zamek bowiem przechodził z rąk do rąk, należał do różnych państw. Był wielokrotnie przebudowywany, ale i niszczony w czasie toczonych na tym terenie wojen. Lata 1288-1292. To wtedy trwa budowa jednego z wielu zamków obronnych księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego o ważnym znaczeniu strategicznym. Uważano go ze względu na położenie za bramę do Śląska. Z tego okresu też pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o dzisiejszym Zamku Książ. Po wygaśnięciu linii świdnicko-jaworskiej Piastów właścicielami zamku stają się królowie czescy z dynastii Luksemburgów. Następnie od 1463 roku Książ przechodzi w ręce czeskiego króla Jerzego z Podiebradów. Kolejni właściciele to król węgierski Maciej Korwin, później Władysław II Jagiellończyk, który przekazuje dobra swemu kanclerzowi Johannowi von Haugwitz. Ten z kolei sprzedaje zamek i sąsiadujące dobra rycerzowi Konradowi I Hoberg, później nazywanemu Hochberg. I to właśnie ród Hochberg miał w największym stopniu wpływ na wygląd i historię Książa i pozostawał w rękach rodziny aż do jego konfiskaty przez nazistów w 1941 roku. Wymieńmy kilka ważnych dat w dziejach rodziny Hochberg, a co za tym idzie i Zamku Książ. 5 kwietnia 1605 roku, kiedy to Konrad III von Hochberg otrzymał od cesarza Rudolfa III dziedziczne prawo do zamku.
Następnie lata 1705-1742, kiedy to Konrad Ernst Maksymilian inicjuje tzw. pierwszą wielką przebudowę zamku. Powstaje wówczas reprezentacyjne skrzydło barokowe, dziedziniec honorowy i budynek przedzamcza, oficyny, łaźnia, budynek bramny, posterunek i biblioteka. Na wzgórzu Topolowym powstaje letni pawilon, który widzieliśmy wcześniej. Rok 1856 to rok, w którym swe panowanie na Książu rozpoczyna Jan Henryk XI. Wcielił w życie wiele zmian i liczne swoje projekty. Między innymi wspomnieć należy o budowie dróg, zakładaniu parków i lasów, stworzeniu darmowej szkoły kucharskiej dla córek pracowników wałbrzyskich kopalń, zorganizowaniu kształcenia wieczorowego dla młodych robotników, wspieraniu kas pogrzebowych, szpitalnych, wdowich, rentowych i emerytalnych. Rodzina Hochbergów była bardzo zaangażowana w pomoc najuboższym. W końcu XIX wieku wydawała na cele socjalne 60 000 marek rocznie. Reformy wprowadzane przez Jana Henryka XI stały się podwalinami reformy socjalnej Otto von Bismarcka. 8 grudnia 1891 roku syn Jana Henryka XI, Jan Henryk XV, żeni się w Londynie z Marią Teresą Cornwallis West, znaną jako księżna Daisy. Błogosławieństwa udzieliła młodej parze sama królowa Wiktoria. Księżna Daisy stała się jedną z najbarwniejszych i znanych postaci z Zamku Książ. Wyprzedzała własną epokę i do dzisiaj budzi fascynację odwiedzających zamek. Daisy wyróżniała się olśniewającą urodą, ale to jej rozległa działalność gospodarcza i charytatywna przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju Wałbrzycha i okolic. Do najważniejszych jej działań należy m.in. oczyszczenie rzeki Pełcznicy, dzięki czemu skończyło się w Wałbrzychu zagrożenie epidemią tyfusu i cholery. Zakładała szkoły, spółdzielnie socjalne, włączyła się w działalność Fundacji Idy, działającej na rzecz dzieci z ubogich rodzin. Swe umiejętności wokalne często wykorzystywała podczas charytatywnych koncertów. Podczas I wojny światowej pomagała rannym żołnierzom w szpitalach polowych oraz pociągach sanitarnych. Słała apele do rządów o ludzkie traktowanie jeńców wojennych. Rok 2023 w Wałbrzychu został ogłoszony rokiem księżnej Daisy von Pless z okazji 150. rocznicy jej urodzin. Za czasów panowania Jana Henryka XV przeprowadzono drugą wielką przebudowę zamku. Powstały wtedy dwa neorenesansowe skrzydła zachodnie i północne. Wieża osiągnęła wysokość 47 metrów. Zamkowe tarasy otrzymały dzisiejszy wygląd, a w 1908 roku rozpoczął budowę wałbrzyskiej palmiarni w prezencie dla swojej małżonki księżnej Daisy. Na początku XX wieku dla rodziny Hochbergów pracowało 400 osób służby. W tej sali widzimy wystawę Książ od kuchni. Są to zdjęcia wykonane przez szefa książęcej kuchni, Francuza Louisa Hardina. Uwiecznił na nich codzienne życie na zamku. Dzięki tym fotografiom udało się skontaktować z kilkoma potomkami przedwojennych pracowników Hochbergów, a i pozyskać wiele cennych pamiątek.
Najlepiej zachowaną salą Zamku Książ jest reprezentacyjna barokowa sala Maksymiliana, nazwana na cześć jej budowniczego Konrada Ernsta Maksymiliana. Jest ona dziełem świdnickiego architekta Hammerschmidta. Wyróżniają się w niej dwa przeciwległe kominki wykonane z czarnego marmuru, bogato zdobione rzeźbami mitologicznych postaci i wazonami zwieńczonymi orłem w koronie. Na uwagę zasługują również 3 balkoniki nad oszklonymi drzwiami, które niegdyś były miejscem dla dworskiej kapeli. Zwróćmy też uwagę na plafon z malowidłami o tematyce mitologicznej. Kolejne pomieszczenie to salon biały. Następnie salon chiński. A teraz widzimy salon gier. Dotknięcie prawą ręką widocznej skały, na której stoi zamek, przynosi szczęście. Ale wróćmy do ważnych wydarzeń w życiu zamku. Jest rok 1941. Zamek Książ został skonfiskowany przez nazistów. W 1943 do Książa wkroczyła nazistowska paramilitarna organizacja TOT. Rozpoczęto intensywne prace, przypuszczalnie miała tu powstać jedna z głównych kwater Hitlera. W tym czasie powstały również podziemne tunele pod zamkiem i dziedzińcem honorowym. 16 października 2018 roku została otwarta podziemna trasa turystyczna w tunelach drążonych podczas II wojny światowej. W latach 1944-1945 w Książu trwała prowadzona przez hitlerowców przebudowa wojenna. Rękami więźniów z obozu Gross-Rosen wykuto pod zamkiem żelbetowy schron z rozbudowaną, liczącą setki metrów siecią tuneli. Podczas prac nad budową tuneli teren wokół zamku był ogrodzony i pilnie strzeżony. Zaopatrzenie odbywało się z bocznicy kolejowej odległej o 2,5 km. Obóz dla więźniów pracujących w książańskich podziemiach znajdował się około 1 km od zamku. Pierwsi więźniowie przybyli tu 26 kwietnia 1944 roku z Oświęcimia. Początkowo więźniowie mieszkali w okrągłych budach z tektury. Dopiero w grudniu postawiono 4 baraki. Więźniowie pracowali w nieludzkich warunkach na 3 zmiany, więc z jednego miejsca do spania korzystały 3 osoby. W obozie panowały katastrofalne warunki, brakowało wody, jedzenia, lekarstw. Chorych więźniów z Książa, jak i innych z kompleksu Rize wywożono do Dornachau.
Dzisiaj jest to atrakcja turystyczna, ale pamiętajmy, że jest to przede wszystkim miejsce katorżniczej, niewolniczej pracy i śmierci wielu ludzi. Ich nazwiska upamiętnione są na specjalnej multimedialnej tablicy. Podziemia książa do dziś kryją wiele zagadek, wiąże się z nimi wiele teorii i legend, między innymi i ta o złotym pociągu. Czy on był tutaj? Nie wiadomo, ale jedno jest pewne, że zmieściłby się w książańskich tunelach. Po II wojnie światowej w zamku stacjonują wojska radzieckie, które dalej dewastują zamek. Rozgrabione zostają również zbiory książańskiej Biblioteki Majorackiej, składającej się z ponad 64 000 tomów. Po wyjeździe wojsk radzieckich następuje dalsza dewastacja przez okoliczną ludność. Dopiero w latach 1956-1962 książ zostaje stopniowo zabezpieczany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z Wrocławia. Od 2005 roku dzięki gminie Wałbrzych i środkom unijnym rozpoczął się ogólny remont zamku i kompleksu pałacowo-parkowego, a w 2015 po kilkudziesięciu latach powróciło do książa wiele dzieł sztuki z dawnej kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony Daisy. Wróciła też jedna z ksiąg XVIII-wieczna kronika saksońska. Pospacerujmy po dziedzińcu i tarasach zamkowych. Jan Henryk XV, Hochberg, byłby pewnie zachwycony, widząc takie urządzenie. Przyzamkowy teren jest bardzo rozległy i można tu spacerować dróżkami, szlakami, uprawiać jogging, podziwiać wiosną pięknie kwitnące rododendrony, a w jesienne dni podziwiać drzewa mieniące się wspaniałą paletą barw. Można się wybrać szlakiem do romantycznych ruin nad potokiem Pełcznicy. Nie są to oryginalne ruiny, lecz wybudowane w XVIII wieku na zlecenie Jana Henryka VI. Warownia nawiązywała do gotyckich budowli, ówcześnie bowiem panowała moda, by być właścicielem takiej budowli. Stary zamek był połączony z zamkiem książ systemem mostków, istniała tutaj gospoda i pokoje gościnne. Służył od początku jako romantyczne miejsce zabaw i podejmowania gości.
Trzeba przyznać, że ze wzgórza, na którym stoją ruiny, roztacza się przepiękna panorama, a i z zielonego szlaku wiodącego do ruin widoki są zachwycające. W zabytkowych stajniach, wybudowanych w XVIII wieku dla księcia Hochberga, znajduje się obecnie stado ogierów. Książ jest głównym ośrodkiem hodowli koni rasy śląskiej w Polsce. Jeszcze na koniec zdążyliśmy zajrzeć do palmiarni, która powstała jako prezent księcia Jana Henryka dla Daisy, wielkiej miłośniczki kwiatów, a w szczególności róż. Wnętrze palmiarni zdobi ponad 250 gatunków roślin z niemal wszystkich zakątków świata. Dodatkową ciekawostką jest budulec, którego użyto w palmiarni. Jest to bowiem zastygła lawa wulkaniczna z Etny i niech ona będzie również dobrym nawiązaniem do kolejnego odcinka Wypraw Wiesławy, na który już dziś serdecznie zapraszam.